jedziemy do Wrocławia i kurde, odkąd żeśmy wyjechali, to jest cały czas bardzo daleko. Ja chciałam tylko powiedzieć, że ja jestem jednak zajebistym kierowcą. Dzisiaj to jest Sylwester. Będziemy buczać fajerwerki i tak dalej. Będziemy pić szampona w nocy. Tam jest, widzicie, Titicaca. Tu jest Copacabana. I tu znowu Titicaca. Wszedłem tu i prawie umarłem. Mała ilość tlenu, płuca bolą. W Copacabanie tutaj jest przyjemnie. Jest jezioro. I jak w Polsce zarobisz 100 000, to tutaj tak jakbyś miał 300 000. Rozumiesz? Cześć, nazywam się Łukasz Kasztelan i witam na kanale Przybij Piątaka na końcu świata. Możesz tutaj zobaczyć, jak wygląda życie, ekonomia, zabytki, cuda natury w innych krajach. Naszym celem jest zrobić podróż dookoła świata. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem świata, biznesem, ekonomią, gastronomią, wbijaj na kanał. Dzień dobry, witamy nad jeziorem Titicaca. Każdy z geografii wie, co to jest Titicaca, bo Titicaca to jest najwyżej położone jezioro na świecie. I słuchajcie, żeby dojechać do Copacabany i nie jechać przez Peru, przeprawa promowa nas czeka. Natomiast tutaj przeprawa promowa to są takie tratwy. I to jest do tego stopnia tratwa, że facet odpycha ją kijem. Popatrzcie, ile ich tam jest. I oni chyba wszyscy w kolejce czekają. O, a tam płyną też, widzicie? O. I my będziemy mieli na niego wjechać. Ja chciałam tylko powiedzieć, że ja jestem jednak zajebistym kierowcą. Keulek mówi tak: o nie, ja się boję, nie wjedziemy. Mamo, co ty robisz? Bardzo się jaram tym, że jestem nad Titicacą, a właściwie płynę przez nią. Piękne jest to jezioro, pięknie położone, wysoko. Panowie mówią, że tych barek jest tyle, że cały dzień czekają, tylko 2 razy płyną. To jest cały ich zarobek. Ale za auto biorą w zależności od wielkości. Za nasz 50 boliviano, czyli 30 zł. Za to następne tam biorą po 40 i tak sobie żyją. Nie pamiętam, co podają książki, ale mój zegarek mówi, że jestem na wysokości 3832 metra, 3832. A płynę Titicacą, więc no myślę, że różnicy nie powinno być nawet o pół metra. Jedna barka z drugą barką stykać się nie może, bo jak się będzie stykać, to wywali ją w morze. Jest piosenka, którą sam wymyśliłem. Będzie ryps. No i jest. Aj. Ale się gną, ale się rwią, ajajajajajaj. Ale to jest takie słodkie. Bardzo dobre. Skąd ty to masz? Dostał. No od pana. Co powiedziałeś? Dzień dobry bardzo kochani. Dzisiaj teraz dopłyniemy statkiem. Dzisiaj to jest Sylwester, czyli teraz Sylwester. Kiedy zrobi się ciemno, będziemy, kochani, trzymajcie ciuchy. Będziemy buczać fajerwerki i tak dalej. Będziemy pić szampona w nocy. Trzymajcie ciuchy. Przybij Piątaka na końcu świata. Powinniście zwrócić uwagę na 2 rzeczy. Pierwsza to jest, jak są pięknie przystrojone niektóre samochody. Jeden nas mijał teraz przed chwilą. A druga rzecz, na którą powinniście zwrócić uwagę, to na te przerażające widoki biednych dzieci żebrających przy drodze, mieszkających w szałasach lub namiotach. Też myślę, że się do tego przyzwyczaić, to tylko częściowo. My zakładamy, że są na kempingu, ale chyba jednak nie. Tak, na początku miałem nadzieję, że po prostu przyszli sobie
pod wieczór w Sylwester, bo dzisiaj jest Sylwester u nas, że w Sylwester sobie przyszli troszeczkę poodpoczywać z ładnym widokiem na jezioro, ale jednak nie. Właśnie wróciłem z wojaży nad Titicaką, a że jak Sylwester, to trzeba troszeczkę alkoholu załyczyć. Proszę bardzo. Piwo z Potosi wam już mówiłem, że było raczej niedobre. I to wziąłem też to drugie, dużo droższe z wieloma słodami i również było średnie, ale dużo lepsze od normalnego. To jest piwo z La Paz. Zwykły pilsner, który jest zwykły, ale ma całkiem przyzwoity, intensywny smak. Jak ktoś lubi zwykłe, normalne piwa pilsnery, to będzie zadowolony. A to jest z Ujuni. Jest napisane Cristales de Sal, czyli krystalizowane przez sól. No i to jest takie ciekawe. Też raczej zwykłe, normalne piwo, ale takie raczej ciekawe. 4,8 alkoholu. Także jak ktoś lubi tradycyjne, zwykłe, normalne piwa sklepowe, będzie zadowolony. W Boliwii nie zginie. Uwaga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Szczęśliwego nowego roku. Wow! Zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, tylko szybkie zaproszenie. Zapraszam do wszystkich lokali Przybij Piątaka w całej Polsce. Aktualnie mieścimy się tylko we Wrocławiu i w Lubinie, ale pracujemy nad rozwojem tej sieci, dlatego zapraszam do naszych lokali. Świetna oferta, świetne menu, wszystko znajdziesz na przybijpiątaka.pl i również zapraszam do wzięcia franczyzy Przybij Piątaka. Jeżeli chcesz mieć swój biznes i swój lokal gastronomiczny, będziesz go wtedy prowadził razem ze mną. Zapraszam. Copacabana. Oto jest Copacabana. W Copacabanie tutaj jest przyjemnie. Jest jezioro. I jak w Polsce zarobisz 100 000, to tutaj tak jakbyś miał 300 000. Rozumiesz? Ale tu są te zdobione wille. Znaczy to są hotele, ale ładne. Eléctrico es esto. Sí, ahí. Ah, yo pensaba que era. Es también posible, sí. ¿Con cuánto se compra? ¿Cuánto por compra? Ajá. $1000. $1000. Buen día, señorita. Chao. Tutaj pani obiera owoce kaktusa, żeby ktoś się nie popłuł i sprzedaje już obrane. Este sabroso? ¿Sí? Bueno. Dobre. Ponieważ wiem nagrywać lokalne specjalności, to tutaj nagramy. Jesteśmy w knajpie przyulicznej. Będziemy jeść owoce morza. Rybka będzie z Titicaki tutaj od razu, a reszta, czyli jakieś tam owoce morza będą z morza, nie? A bo to jest w ogóle, słuchajcie, z batatami i z ziemniakami. No, dobra. I tu są takie ziarenka różnych zbóż. Zarąbiste. Ja wziąłem taki trochę szerszy zestaw. Ale dobra, czekaj, tutaj się wyrzuci. Dobra, tu jeszcze nakupili. Boliwijskie empanada to salteñas. I jeszcze dostaliśmy takie coś, słuchajcie. To jest leche de tigre, czyli jakby mleko tygrysa. I to jest coś tam z ryb, takie skumulowane i podobno bardzo ostre. Dobre, ale to jest chyba to, co na talerzu. Powiem wam, że fajnie jest poleżeć.
No nic, chwilę poleżymy, skoczymy na kawkę i trzeba wejść na tamtą górę. Dziadek se puścił petardy w wiaderku. Muszę wam coś powiedzieć. Wszedłem tu i prawie umarłem. Kręci mi się w głowie, no i jest dramat, to jest dramat, naprawdę. Mała ilość tlenu, płuca bolą. Gdzie normalnie jak się funkcjonuje, to jest ciężko, są zadyszki i jakoś się da żyć. Ale jak wejdziesz tak sobie pod taką górę, to nagle czujesz, jakbyś wszedł na nie wiem gdzie. Dziadunio ma zabawę. No i fajna zabawa. No i wyobraźcie sobie, że oni tutaj strasznie śmierdzi takim starym piwem, ale już wiem czemu. Dlatego, że oni już tutaj, ja tu jestem, nie wiem, 3 minuty i oni tu zdążyli 2 piwa wylać. Także nabuzowali i tu rozlali. Pewnie dla paczy mamy, no bo dla kogo innego. No bo sami siedzą i piwkują, nie? Więc dla paczy mamy też się należy. Co ty tak hasasz i hasasz? Ty masz tyle energii? Pewnie. No pewnie. Ja ledwo żyję, a ty mówisz no pewnie. A tu jest, zobaczcie, kadzidło się pali, mimo że nikogo nie ma. Jest wujek Tio z fajurą i kasą i wszystkim. Jest szpirol. To nie wiem, co to jest, jakaś ropucha, może to właśnie tak patrzę, mamy czasem przedstawiam, nie wiem. No i tu jest akcent chrześcijański. Zobaczcie dysonans. Klaudia tam wchodzi tak całkiem normalnie. Julek to w ogóle bokami biega. A ja nie wiem, czy umarłem, czy umrę za chwilę. Płuca wypluję, czy co. Ale tak, takie dysproporcje w rodzinie, proszę zobaczyć. A tak swoją drogą, to jest droga krzyżowa. Jest, ludzie tu se wchodzą w ramach modlitwy. A ja bym chyba nie wszedł. No wszedłbym, ale tak, żeby sobie co piąteczek pójść na drogę krzyżową, to chyba nie. Jestem już blisko. O matko kochano. Wszedłem, ale ledwo. Powiem wam, że jeżeli miałbym mieszkać w Boliwii, to mieszkałbym tu. Oczywiście nie chciałbym raczej tu mieszkać. Ale jeśli gdzieś bym miał mieszkać, to mieszkałbym tu. Tu bym miał łódkę swoją. Tudzież jak Julian mówił łódkę. Tam by Julio chodził na piłkę, bo on ostatnio nawet lubi trochę grać. Albo baloncesto, czyli na koszykówkę. Tam można sobie iść. O, już pioruny walą. Ale jest raz wydzielało. Tam już pioruny walą, jest czarno. A ta Titicaca jest taka bardzo, wiecie, bo ona jest też tu, nie? Tam jest, widzicie, Titicaca. Tu jest Copacabana. I tu znowu Titicaca. Dobra, idę wam teraz pokazać z drugiej strony, bo jest równie pięknie. O, a tutaj można zostawić intencje, zobaczcie. A że często pada, to musi być przykryta. Kupiłem świeczkę za intencję, żebyśmy jakoś, no bo jedziemy do Wrocławia i kurde, odkąd żeśmy wyjechali, to jest cały czas bardzo daleko. No i tak kupiłem, żebyśmy dojechali. Dobrze. To jest intencja, żebyśmy dojechali do Wrocławia. Żeby było 100 000 subskrybentów, żeby się chciało dalej nagrywać. Za zdrowie, dla Pana Jezusa, za Zdrowie dla Pana pieniądze. Jezusa? No nie, dla Pana Jezusa, za zdrowie, za dobrą podróż, za pieniądze i za całą jakie rodzinę. pieniądze? No żeby to dinero się dobrze Bitcoin musi wystrzelić. i za całą rodzinę naszą, no. Tato, A za 100 000 subów? No Już też. się pali, dobra. Tam takie pioruny już walą, a my kemping mamy tam. Beka jest straszna, bo jak jechaliśmy kolejką w La Paz, to widzieliśmy te budynki. Tu jest bardzo modne, słuchajcie, robić sobie nakładki na zęby złote, na przykład z serduszkiem. A może se tu nie spirytusiku? O, albo tu już zaprawione z sokiem. Ktoś chce spirytusiku? Bardzo proszę, na samej górze można sobie siąść, rypnąć sobie 50 spirolku i iść dalej, prawda? Jako ciekawostkę wam powiem, że 50 spirytusu kosztuje złoty 20 na górze. Trzeba to wieść, nie wiem, szok, nie? A woda 5, czyli 3 zł, 3 zł. Czyli 2 razy drożej jest za wodę jak za spirytus. Dobrze, i teraz ja was zaskoczę, bo ja wam pokażę. Titicaca jest olbrzymia. No i teraz jest pytanie, czy to są jakieś
intencje, czy to są jakieś groby, ale jest tego trochę i siedzą. Liście koki żują, piwo piją. Słuchajcie, downhill dajemy. Ale czarno się zrobiło, co? I grzmi. Weźcie zapalcie tamtą i tą, bo ktoś się zapalił, a mu się nie świeci, to intencja się nie spełni, trzeba mu pomóc. I tu jeszcze ta różowa się coś nie świeci. Która? Julek, zapal też tą różową.